Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane. Ci, co mnie oglądają od samego początku i w miarę regularnie, na pewno zauważyli, że w momencie, kiedy była pierwsza część Ekstatiki, nie wspomniałem o drugiej części, ale o niej nie powiedziałem. Nadrobimy sobie to dzisiaj. Dzisiaj gra, którą chcę Wam przedstawić, Ekstatika 2. Wydana w 1997 roku, 3 lata po pierwszej części, ponownie wrzuca nas w buty bezimiennego księcia. Właściwie Ekstatika 2 zaczyna się w momencie, gdy kończy się pierwsza część, czyli uratowaliśmy księżniczkę, wyjeżdżamy z tamtej wioski, a druga część zaczyna się, gdy dojeżdżamy do jakiegoś zamku i okrutny jakiś latający demon porywa naszą księżniczkę, a nas rzuca z konia i budzimy się zamknięci w dyby. Ekstatika 2 w odróżnieniu od pierwszej części ponownie postawiła na podwyższoną rozdzielczość. Jak pamiętacie, pierwsza część Ekstatiki, graficznie było to dosyć słabo. Zachwycałem się nad enginem, bo engine był naprawdę zacny, ale niska rozdzielczość sprawiała, że nie było za bardzo jak podziwiać lokacji, jak podziwiać postaci. Natomiast Ekstatika 2 daje nam możliwość zasmakowania tego samego, co w pierwszej części, tylko w wyższej rozdzielczości. Tym razem rozdzielczość 640 na 480, ponownie jak w poprzednim odcinku, czyli Little Big Adventure, podwyższona rozdzielczość. Autorzy bardzo... może inaczej. Autorzy postanowili naprawić pewne rzeczy, które według nich pewnie nie grały w pierwszej części. I 2 jest grą szalenie dynamiczną. Pierwsza część była troszkę taka, można powiedzieć, ślamazarna. Bohater jakoś tak wolno chodził, ta walka była jakaś taka ślamazarna, troszkę taka, można powiedzieć, anemiczna. Natomiast w 2 autorzy postanowili naprawdę stworzyć mega dynamiczną grę. Kosztem oczywiście zagadek. Zagadki oczywiście nadal są, ale to, co będziemy głównie robić w Ekstatice 2, no to walczyć. Walczyć z przeróżnymi wrogami, których jest o wiele, wiele więcej niż w pierwszej części, ale też walka jest łatwiejsza z nimi. Ponownie nasz bohater nie ma swojego inwentory. Może trzymać tylko dwie rzeczy. W jednej ręce ma miecz, w drugiej może trzymać jakiś przedmiot, który zdobędzie. W odróżnieniu od pierwszej części, Ekstatika 2 daje nam niesamowicie gigantyczny teren do zwiedzania. Powiem szczerze, że bardzo często grając w Ekstatikę 2 gubiłem się całkowicie, nie wiedziałem, gdzie jestem, bo oprócz znanego, oczywiście teren jest całkowicie inny niż w pierwszej części, ale ponownie pojawia się zamczysko, pojawia się jakaś wioska, ale oprócz tego jest jeszcze las, są katakumby, jest wieża, są różne wieże w tym zamku, które możemy odwiedzać. Jest mnóstwo, słuchajcie, lokacji. Na samym pudełku jest napisane, że słuchajcie, jest napisane, że jest 11 000, gdzieś to widziałem, 11 000, słuchajcie, rzutów kamery. To jest niesamowita ilość. 11 000 screenów. I to naprawdę widać. W odróżnieniu, tak jak powiedziałem, jednak, że do tych wszystkich miejsc bardzo szybko możemy się dostać, ponieważ nasz bohater bardzo szybko się porusza. I tutaj muszę wspomnieć o kolejnej rzeczy, ponieważ na 97 rok, gdy Ekstatika wyszła, gra miała fantastycznie zanimowaną, słuchajcie, postać, jak i właściwie wrogów. Nie było wtedy motion capture. Przypominam, że wszystko w tej grze składa się z kul i elips. Każdy bohater, każda postać, jak i większość elementów z tła składają się tylko i wyłącznie z kul i elips. Sprawia to wrażenie dosyć dziwne, ale sprawdza się. Akurat przy tej grze muszę przyznać, że się sprawdza. No ale wróćmy do animacji. Postać naprawdę fantastycznie się rusza i wiedząc o tym, że nie było to motion capture, że było to ręcznie animowane, naprawdę wielki szacun dla twórców, że w 1997 roku umieli stworzyć tak realistycznie poruszającą się postać. Oczywiście nie jest to Ezio, ani nie jest to Hitman z najnowszych gier, ale obserwując tego śmiesznego ludka zbudowanego z kulek, jak on pociesznie biega, bije się, walczy, nie sposób go nie polubić i
Powiem szczerze, że czasami, chociaż nasz bohater nie wypowiada ani słowa, wydawał mi się bardziej prawdziwy niż te wszystkie niesamowicie zarysowane postacie psychologicznie w najnowszych grach. Poza tym gra dzieje się w dosyć czasach nieeksploatowanych przez twórców, no może poza RPG-ami. Dzieje się w średniowieczu, nie pamiętam dokładnie w którym roku, 900 któryś, także też jest to fajny klimat. Oczywiście nasz bohater przybywa wydostaje się z tych dybów i od teraz jego zadaniem polega na uratowaniu księżniczki, no i oczywiście ponownie uwolnieniu całego miejsca z demonów. Tak jak mówiłem, gra bardzo silnie nakierowana jest na walkę. Walczymy bardzo dużo, bardzo często przy użyciu miecza, różnych toporów, możemy znajdywać różne bronie, ale powiem szczerze, że walka nie nuży, ani nie jest trudna. Przyjemnie się walczy, przyjemnie się pokonuje wrogów, no i oczywiście oprócz tego są zagadki. Zagadki, czyli przenieść, znaleźć jakiś przedmiot, przenieść w inne miejsce. Co ciekawe, autorzy postanowili też na ciekawy zabieg i właściwie 90, może 80% całego terenu, gigantycznego terenu jest dostępna dla nas od samego początku. Oczywiście musiały być pewne zabezpieczenia, żeby gracz od razu nie poszedł do końcowego bossa w pierwszych 5 minutach gry i go nie pokonał. Także zdarzają się zamknięte drzwi, które otwierają nam kolejne lokacje, ale oczywiście jest to typowe zagranie w większości gier, ale niemniej jednak pozostaje ważnym to, że ten gigantyczny teren jest dostępny, słuchajcie, od samego początku i naprawdę, gdy wydostajemy się z tych dybów i stoimy na dziedzińcu tego zamku, naprawdę przytłacza ilość miejsc, gdzie można iść i co można zobaczyć. To jest naprawdę coś niesamowitego. Kochani, zobaczmy tym razem. Jeszcze może jedno słowo. Pamiętacie, że w pierwszej części zachwycałem się nad engine'em. Tutaj ponownie został użyty ten engine, oczywiście, tak jak mówiłem na samym początku, z doskonałymi dodatkowymi poprawkami. Wygląda to naprawdę wyśmienicie. I dziwię się, że nie powstała już Ecstatica, że nie powstała nigdy Ecstatica 3, bo ta gra aż się prosi o kolejną część, bo można było jeszcze rozwinąć ten temat i stworzyć kolejną fajną grę. No dobrze, zerknijmy na pudełko. Pudełko Ecstatiki prezentuje się całkiem fajnie. Podoba mi się ten, tutaj nie wiem, czy to jest jakaś taka ziemia, czy to jest jakaś taka posadzka z kroplami krwi. Sam napis Ecstatica jest wytłoczony, jest taki czerwonym świecącym farbą, czerwono świecącą farbą pociągnięty. Podobnie z tyłu, słuchajcie, wszystkie mamy screeny i samo pudełko jest takie troszkę jak właśnie lustro czerwone, także wygląda to naprawdę fantastycznie. Boki też są, słuchajcie, wytłoczone. To tak widać, że troszkę się postarali, żeby to pudełko ładnie się prezentowało na półce. No i muszę przyznać, że ten minimalizm frontu przypadł mi do gustu. Niewiele tutaj jest pokazane, nie ma głównego bohatera jakiegoś zamku, jest tylko kawałek posadzki, krew i tutaj fragment mchu i jest to bardzo wymowne. No ale zobaczmy, co jest w środku. W środku, słuchajcie, pudełka dostajemy takie pudełko. Jeżeli pamiętacie, oglądacie mnie od samego początku, to wiecie, że w takich pudełkach też była seria na przykład Discworld. No i w środku, słuchajcie, mam oczywiście w tej folii, więc wyjmę sobie od razu z tej folii, żeby tutaj łatwo nam się oglądało. Gra w pudełku, pokażę, że jest, tak jest. I słuchajcie, instrukcja. Instrukcja wzorowana na taki dziennik skórzany. Co ciekawe, w momencie, kiedy otworzę sobie na której stronie, zauważycie, że są tutaj takie brudy. Ten brud nie powstał poprzez... Tradycyjnie skończyło się miejsce na karcie. Wracamy do instrukcji. Ten brud to nie jest moja wylana kawa, ale on był po prostu nadrukowany i specjalnie tak zrobione, aby ta instrukcja, słuchajcie, jeszcze fajniej wyglądała. I muszę przyznać, że instrukcja jest naprawdę dobra. Oczywiście to nie jest prawdziwa skóra, bo to tylko taki nadruk, ale wygląda to naprawdę fajnie. Ale to, co jest jeszcze ciekawego w tej grze, dostajemy mapę, słuchajcie, mapę całego otoczenia, całego
wszystkich miejscówek w ekstatyce. No i tutaj jest też jeden z błędów, słuchajcie, z negatywnych postrzegań, może z minusów może gry, ponieważ w grze nie ma mapy. Na tak gigantycznym terenie, po jakim się poruszamy, mapa powinna być dostępna pod jakimś klawiszem, abym mógł w każdej chwili zerknąć, a niestety tego w grze nie ma. Oczywiście dostajemy mapę drukowaną, no ale kto tam patrzy w mapę drukowaną? Zobaczcie, jaka fantastyczna ta mapa jest. To jest naprawdę gigantyczna, gigantyczny teren, który możemy obejrzeć. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. Mapa jest, przybliżę może trochę, fantastycznie narysowana. I muszę przyznać, że jest to fajny gadżet, który no, oprócz tego, że wygląda fajnie, ma też funkcję użytkową i no, nie pozwala nam się w grze zgubić. Z drugiej strony tylko taki napis Ekstatyka. Powiem Wam szczerze, że gdy robiłem gameplay z tej gry nie tak dawno, bo parę dni temu, naprawdę niesamowicie się, słuchajcie, bawiłem. Bawiłem się jak za czasów, gdy pierwszy raz uruchomiłem Ekstatykę. Biegałem jak szalony, zabijałem trolle, potwory i muszę przyznać, że sprawiło mi to masę przyjemności i gra się nie zestarzała, może tak, albo inaczej nie zestarzała się brzydko. Wiele mamy gier najnowszych, które się bardzo brzydko starzeją i teraz gdybyśmy je włączyli, wyglądałyby one koszmarnie. Ekstatykę, słuchajcie, w jaki sposób ominęło to. Możemy ją włączyć teraz i bez jakiegoś zażenowania nadal cieszyć się tą grafiką, która jest bardzo specyficzna. Przypominam, że wszystko z kuli elips i wygląda po prostu dobrze. Także kochani, pytanie, czy grać, czy nie grać? Jeżeli graliście w pierwszą część Ekstatyki, lubicie gry w stylu Alone in the Dark i pierwszych 3 Rezydentów, Ekstatyka jest właśnie tego typu grą. Jest to taki, można powiedzieć, survival horror, chociaż wtedy jeszcze takie określenie chyba nawet nie istniało. Także wydaje mi się, że Ekstatyka jest naprawdę fajnym tytułem, ponadczasowym, nie zestarzała się. Można spokojnie pograć, spokojnie powalczyć, spokojnie podziwiać naprawdę gigantyczne lokacje. No i zobaczyć, jak to się kiedyś robiło gry i jak to kiedyś ludzie mieli pomysły, żeby wszystko zbudować z kul. To było niesamowite. Także jeszcze raz Was zapraszam do osiągnięcia po Ekstatykę 2. Zresztą jeżeli graliście w 1, to 2 jest obowiązkowym dla Was, obowiązkową grą, którą też trzeba przejść. Nie za trudna, lekka, łatwa i przyjemna, z fajną grafiką. Fabuła może nie jest jakaś odkrywcza, ale nie o to tutaj w tej grze chodzi. Kochani, to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam do kolejnego odcinka. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.